przetestowało jeszcze wczorajszego lotu. Manko, dzisiaj bez sesji, jest już troszkę późno, natomiast no jest piątek, coś może rozegram i wrzucę wam po prostu na kanał tutaj zagranie jakieś, nie? Okej, dzisiaj troszkę agresywnie to rozegramy, agresywniej. Docelowo, tak, wejdę tu, już wejdę 4 pozycjami, znaczy 4 kontraktami, dlatego że już wam tłumaczę koncepcję moją. Już wam to wytłumaczę. Koncepcja jest taka, że jeżeli chodzi o naznaczka, wczorajsze low zebrane, tak? Jest tutaj range'owo, zobaczcie tutaj sobie na świeczki, jak wyglądają świeczki ostatnie, nie? Po prostu range'owe świeczki są. I teraz dzisiaj spodziewam się jakby takiej samej świeczki. Nie spodziewałbym się tutaj jakichś rarytasów, natomiast zgodnie z trendem wyciągania, delikatnego wyciągania każdych spadków, nie? I tak, H4 tutaj ładnie pokazuje wzięcie, tak? Tutaj na H4 już pojawił się knot odbijający, tak? No i kolejna H4, zobaczcie jak się rysuje, nie? Dobra, teraz przejdźmy sobie na H1. H1, tak. Pivocik wzięty, ewidentnie tutaj widać, że jest przetestowane to low, tak? Zobaczcie po 10-minutowej świeczce. Rozegranie dosłownie na, teraz tak, wrzucę sobie jeszcze 4 kontrakty, to będzie bardzo szybkie. Bardzo szybkie, może w okolicach tych close, tutaj tego close rozegrania. I jeszcze tutaj wyrysuję sobie linię trendu spadkowego, w razie czego, żeby mieć na to uwagę. W ten sposób, o, tutaj jest ta linia. Zobaczymy jak na VWAP zareagują, na tą linię jak zareagują i będę się przestawiał ze stop lossem, nie? W ten sposób. Nie. Ok. Tak patrzę na S&P też. S&P jest ewidentnie słabsze. S&P wskazuje na to, że jeszcze jakby troszkę shortów. Natomiast S&P nie przetestowało jeszcze wczorajszego low. Docelowo być może będzie parcie na przetestowanie tego low. Zobaczymy jak tutaj średnia EMA. Zaraz być może odwrócimy się z kierunkiem, nie? Zobaczymy ta średnia EMA teraz. Ok, podtrzymało. Skoro EMA podtrzymuje, to należałoby tutaj coś poszukać jakiegoś sensownego stop lossa, zaraz bliżej VWAP-a, bo VWAP to będzie kolejny jakby nasz opór, nie? Tutaj. Aktualnie jest tutaj strefa, z której jak wystrzelał, to już powinno być dobrze. Te świeczki są bardzo duże, takie chaotyczne reakcje dzisiaj. Tu jest pivot i close z wczorajszego dnia, także miejsca fajne do przetestowania. Tutaj jest jakiś tam jakaś strefa też oporowa, nie? Tutaj jakiś opór. Być może tutaj trzeba będzie szukać czegoś, żeby wyjść z pozycji. No zobaczymy. I tak, mamy tutaj jedną próbę wyjścia. I teraz tak, jeżeli zrobię tyk, tyk tutaj, to będzie podtrzymany kierunek, to wychodzę z pozycji. Mamy jedną próbę, zaraz będzie druga próba przetestowania tego i teraz kwestia tego, co się wydarzy później. Ok. Także piątkowy ruch to też może być taki, że tu jakiś zjazd, wyciągnięcie i koniec będzie, nie? Na dzisiaj. Tak też może być. 24 000 zostało przetestowane, dlatego tutaj jakaś korekta wystąpiła. Lekkie odreagowanie po okrągłym poziomie, nie? Dzisiaj ogólnie rano też rozegrałem sobie.
Dzisiaj 2 konta rozgrywam, tak to wygląda. Ewidentnie walka o poziom. Wolumen się pojawia. Ok, na H4 EMA21. A jedynka jeszcze troszeczkę powinna podciągnąć tutaj do tych miejsc. Czyli to będą okolice, te okolice. Tu być może na wiłapie będziemy wyskakiwać z pozycji. Szkoda, że porannej sesji nie nagrywałem, natomiast porannej sesji nigdy zazwyczaj nie robię, więc dlatego jakby nie nagrywałem. Bo nie wiedziałem nawet, że coś tam się urodzi. No ale coś się urodziło i rozegrałem rynek po prostu i ładnie siadło Funding Ticks 753 dolce siadło. My Funding Futures może dzisiaj też coś siądzie, zobaczymy. Teraz właśnie rozgrywam to konto. Nie, ciężko to widzę. Dobra, zabezpieczam pozycję. Chociaż w sumie niech się ta cena ślizgnie trochę. Niech to się poślizga. Drugi raz, trzeci raz wybroniona średnia EMA21. Więc niedługo przestawiam się ze stop lossem gdzieś tutaj w okolicy VWAP-a, tylko cena musi się bujnąć, nie? Czyli cena musi zrobić coś takiego do średniej ewentualnie i tutaj się przestawię poniżej średniej znowu i tutaj się przestawię z stop lossem. Okay. My Funding Futures nie mam tu jakby jakichś targetów dziennych, po prostu jest to konto live, więc nie muszę kombinować, jeżeli chodzi o targety. Ile wycisnę z ruchu, tyle wycisnę. Dobra, tutaj jest close, muszę na to uważać. 23 891, aktualnie średnia EMA21 to też bardzo ważny punkt. Dobra, jeszcze tak patrzę na S&P, podtrzymam to jeszcze. O, głównie zobaczcie. P ma jeszcze troszeczkę miejsca do przetestowania VWAP-a i tego close, nie? Ewentualnie pod jakiegoś trapa i zejście w dół, więc jeszcze chwileczkę się wstrzymam z zamknięciem pozycji. Ale już dysku nie będę oddawał, przestawiam się tutaj stop lossem.
Dobra, zamykam. Teraz tak, odwracam się z pozycjami. S&P nie ciągnie, więc będę chciał zebrać tutaj coś, cokolwiek z tego ruchu spadkowego. Tak. Ewidentnie zobaczcie tutaj na A1 od S&P, nie? Z S&P. Totalnie różna od A1 z Nasdaqa. Dlatego wolę się tutaj w shorty chwilowo wpakować. I tak jestem na plusie aktualnie na tym koncie 282, więc coś tam już naskrobałem, więc mogę sobie jakby nawet stop lossa pociągnąć wyżej. I teraz tak. Zagram sobie do 500 dolców na tym koncie. Dobra, wrzucam jeszcze 4. Dobra, jak widzieliście, egzekucja była plus 645 na live My Funding Futures i Funding jest 753. Tak to wygląda. Tak, 16:30. Także nie ryzykuję i zobaczcie, dobrze skasowałem tą pozycję. Tutaj niżej tutaj tych dołków. To było ciekawe miejsce i tutaj było ciekawe miejsce. Ale jeżeli by to miejsce już przeszli, no to pewnie by było atakowanie tych dołków, nie? Także dobrze zrobiłem, że zamknąłem tą pozycję, nie? Także tak to wygląda. Pamiętajcie o subskrypcji, komentarzu, lajkowaniu, jeżeli te nagrania Wam się podobają. I co? Zapraszam na następnym tygodniu, a tak już na poważnie to więcej sesji będzie we wrześniu, nie? Teraz są wakacje, także troszkę majty poluzowane i we wrześniu będzie więcej tego. Pozdrówki, trzymajcie się, do usłyszenia.